Witam wszystkich bardzo serdecznie, po tej stronie Jonasz Osmenda i chciałbym Was zaprosić do kolejnego materiału, w którym omawiam proces pracy nad grą o nazwie Fallout 2 Remake 3D w postaci FPS. Na samym początku chciałbym podziękować wszystkim, którzy udzielają się w komentarzach. Za chwilę Wam powiem dlaczego i omówię to. Zapraszam do materiału. Zaczynamy nową grę. W tym materiale skupimy się na cechach, których nie omówiłem w poprzednim materiale. Więc tak, mamy tutaj szybki metabolizm, który obniża nam odporność na trucizny i odporność na promieniowanie, ale zwiększa tempo zdrowienia, które w późniejszym etapie gry będzie wykorzystane. Dalej mamy mięśniaka, który zwiększa 1 siły. Dobrze, mamy też drobną posturę, zwiększa zręczność i obniża udźwig. Możemy zrobić drobnej postury mięśniaka. Dobrze, dalej mamy jednoręczność, ona zwiększa ręczną broń palną, ale obniża broń ciężką. Te wszystkie umiejętności omówiłem w poprzednim materiale. Dalej mamy finezję, zwiększa szanse na trafienie krytyczne. Kamikadze, bardzo fajna cecha, ponieważ zwiększa inicjatywę, którą również omówiłem w poprzednim materiale. Ciężka ręka, dodatkowo zwiększa obrażenia dodatkowe walki wręcz i też pomaga nam obalić przeciwnika. Szybki cyngiel, bardzo fajna cecha, zmniejsza koszt wystrzału z broni palnej, ale nie będzie dawał możliwości strzelania za pośrednictwem BAC. Krwawa jadka, tego jeszcze nie ma. Fatum, również tego jeszcze nie ma. To nam zwiększa retorykę i handel i obniża umiejętności bojowe. Chemiozależność i chemioodporność jeszcze nie funkcjonuje, ponieważ w grze nie ma chemikaliów. Sex appealu również jeszcze nie ma, ponieważ nie ma jeszcze interakcji z ludźmi, natomiast jest kujon. Wybierając to, po rozpoczęciu gry mamy dodatkowe punkty umiejętności. I moja ulubiona cecha zdolniacha, który zwiększa wszystkie cechy o 1, obniżając wszystkie umiejętności. To oczywiście zawsze można nadrobić w grze. Więc ja sobie zostawię to i wybiorę na przykład kujona. Dobrze. Rozwiniemy sobie postać. I rozpoczynamy grę. Dobrze, jesteśmy już w grze. Na samym początku wspomnę o tym, że próbowałem za pomocą oprogramowania, które za pomocą sztucznej inteligencji poprawia jakość zdjęć, natomiast efekt był bardzo różny, raz lepszy, raz gorszy, dlatego uważam, że warto poczekać na jakieś bardziej rozbudowane oprogramowanie, które będzie pracowało z grafikami i je ulepszało. W tej chwili skupimy się na jednej rzeczy. Prosiliście w komentarzach o dodanie kilku mechanik. Ok, spróbujmy sobie jakoś poradzić z ludźmi. Pierwszą z nich jest obalenie gracza oraz przeciwnika. Obalenie trwa bardzo różnie, od kilku sekund do nawet 10 sekund. Oczywiście możemy również zrobić to samo. Ok, mamy poziom. Zlikwidowany. Oczywiście uniki też występują, bardzo rzadko, ale jednak są. No, obalenie. Podwyższyłem troszeczkę
widok z oczu bohatera o jakieś 15%, żeby nie było tak nisko, kiedy przemierzamy przez pustkowia. Ktoś zwrócił na to uwagę, że wygląda jakby był cały czas przykucnięty. O, widzicie, jak się nade mną znęca ta kobieta z młotem. Nie pozwala wstać, dlatego musimy w odpowiednim momencie odsunąć się od niej. No i tak bywa. Jak widzicie, broń biała jest niebezpieczną bronią. Ok. Przeładujemy. Wszystkich powoli poobalam. Oczywiście uderzenie młota nie zawsze skutkuje obaleniem. Ok, wszyscy zlikwidowani. O, prawie wszyscy. Jak widzicie, tyle udało się osiągnąć przez te parę dni. Ja działam dalej z animacjami teraz. Także obserwujcie kanał. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Być może macie jakieś sugestie, które mógłbym wprowadzić od ręki. Także czekam na wasze komentarze i dziękuję za wszystkie komentarze, które się pojawią i które się już pojawiły. Na razie pozdrawiam, cześć.